Wykonamy teraz proste ćwiczenie, dzięki któremu nauczymy się kilku sposobów na to, jak powiązać ze sobą różne elementy na rysunku. Jeżeli ktoś chce mieć dokładnie ten sam plik co ja, to może go pobrać klikając w odpowiedni link dostępny w opisie. A teraz przejdźmy już do samej pracy. Narysowany został rzut klucza płaskiego o szerokości szczęk 8,1 mm. Spróbujmy zmienić tę wartość. Klikamy tutaj 2 razy na ten wymiar, klik, klik. Tak naprawdę nie jest to wymiar, a jest to wiązanie wymiarowe, nie jest to do końca to samo. Spróbujmy zmienić tę wartość na przykład na 9,1, wpisuję to z klawiatury, zatwierdzam Enterem i jak widzimy szczęki zostały poszerzone. Co ważne, zmiana szerokości tych szczęk wpłynęła również na pozostałe elementy. Nie tylko te polilinie zostały przesunięte, czyli ta i ta, ale też na przykład łuki zmieniły swoje długości. Na przykład ten łuk został skrócony, a ten łuk został wydłużony. Spróbujmy to zmienić jeszcze raz i zwróćmy uwagę na to, jak te łuki się zachowują. Zmieniam ponownie na 8,1, zatwierdzam Enterem i jak widzimy zostało to odpowiednio dopasowane. Spróbujemy teraz osiągnąć taki efekt, żeby dało się łatwo zmieniać szerokość szczęk. Escape'em wychodzę z aktualnego polecenia i teraz kopiujemy ten klucz gdzieś kawałek obok, czyli zaznaczamy wszystko, klikamy Ctrl+C i Ctrl+V wklejamy gdzieś kawałek dalej. Teraz mamy ten klucz dalej z wiązaniami, bo te wiązania również się przekopiowały, dlatego musimy je usunąć. I odpowiednie polecenie do tego znajdziemy w zakładce parametryczne, szukamy panelu zarządzanie i to jest przedostatnia ikonka, czyli usuń wiązania. Klikamy na to, a następnie zaznaczamy obiekty, z których te wiązania chcemy usunąć. Zatwierdzamy to spacją lub Enterem. I teraz mamy taki zwykły klucz. Co to znaczy, że to jest zwykły klucz? Czyli, że nic nie jest tu ze sobą powiązane. Jeżeli zaznaczymy jakąś polilinię, przesuniemy ją kawałek dalej, to pozostałe elementy nie zmienią swojego położenia ani długości, po prostu nic się z nimi nie stanie. Ctrl+Z cofam to przesunięcie. Ogólnie Ctrl+Z będę używał wielokrotnie w tym filmie, zatem zapamiętajmy, Ctrl+Z to jest cofanie, Ctrl+Y to jest ponawianie. Teraz chciałbym to zrobić w taki sposób, że podczas przesuwania tej linii za pomocą dowolnego uchwytu przesunie mi się również inny element, na przykład ten mały łuk. Spróbujemy to wykonać, Ctrl+Z cofam to co zrobiłem. I do tego możemy użyć wiązania geometrii. Przechodzimy do zakładki parametryczne do panelu parametryczne i wybieramy pierwszą małą ikonkę, czyli to jest wiązanie geometryczne, pokrywanie. Klikamy na to polecenie i to polecenie pozwoli nam zaznaczyć jakiś punkt na jednym obiekcie, żeby pokrywał się z innym punktem na jakimś drugim obiekcie. Dojedźmy teraz do tej polilinii. I zobaczmy, że te punkty mogą być w różnych miejscach. Ten punkt pokrywający się może być na końcu tej linii, w środku tej linii lub na drugim końcu. I te punkty, te wiązania będą zaznaczone w tym momencie za pomocą takiego czerwonego X w okręgu. Także ja nie chcę tego punktu wiązać, chcę konkretnie ten punkt. Dojeżdżamy, widzimy, że ten znacznik jest w odpowiednim miejscu, klikamy lewym przyciskiem myszy i teraz musimy wybrać, do jakiego punktu ma to zostać przywiązane. Zatem najeżdżamy na nasz łuk. Uwaga, bo łuk też może mieć kilka tych punktów. Może troszkę się odsunę. Jak najadę na taki łuk, to na przykład teraz znacznik tego wiązania jest w samym centrum tego łuku. Teraz mamy w środku łuku, na jednym końcu i też na drugim końcu i my chcemy właśnie do tego końca się dociągnąć. Zatem klikamy lewy przycisk myszy, wiązanie zostało dodane i jest to odznaczone za pomocą takiej ikonki. Ta ikonka wygląda dokładnie tak samo jak ta ikonka z zakładki parametryczne w panelu parametryczne, dzięki czemu wiemy, że tutaj takie wiązanie zostało już użyte. I teraz, jeżeli byśmy zaznaczyli tę polilinię i spróbowali ją przesunąć za pomocą dowolnego uchwytu, na przykład środkowego, to również ten łuk zostanie przesunięty. Escape'em wychodzę, jak użyję tego uchwytu, również będzie to odpowiednio przesunięte. Escape'em odznaczamy i jeszcze raz odznaczamy. I takie wiązanie musielibyśmy tutaj wykonać chyba 6 razy. Tutaj byłoby to pierwsze, które już mamy, tutaj drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Ja jestem najbardziej leniwym człowiekiem na świecie i nie chce mi się tego wiązać po kilka razy, dlatego klikamy Ctrl+Z, jeszcze raz Ctrl+Z, aż zniknie nam to wiązanie. Czyli teraz zniknęła mi ta ikonka, już jej nie widzę, żadnego wiązania nie mam i zrobimy to od nowa, ale dla wielu połączeń od razu. Zatem przechodzimy jeszcze raz do tej ikonki wiązanie, pokrywanie, klikamy na to i zerkamy do paska poleceń.
W pasku poleceń program pyta mnie o wybranie punktu, co przed chwilą już robiliśmy, ale tam znajdziemy także nawias kwadratowy, a w nim mamy opcję auto-ograniczanie. Wybierzmy ją. Normalnie wpisałbym pewnie wielką literę z danego słowa, ale w nowej wersji ZWCAD mamy możliwość również klikania na te opcje z nawiasu kwadratowego i chciałbym to teraz wykorzystać, czyli mógłbym wpisać literę A, zatwierdzić enterem albo spacją, ale równie dobrze mogę kliknąć na to słowo i auto-ograniczanie zostanie włączone. I teraz możemy sobie zaznaczyć wiele obiektów, na przykład w taki sposób za pomocą zielonej ramki, a te wiązania zostaną dodane automatycznie do wszelkich miejsc, gdzie stykają się ze sobą te obiekty. Zatwierdzamy spacją lub enterem i zostało to dodane w 6 miejscach, jak widzimy. No super, to teraz spróbujmy jeszcze raz zmienić tę szerokość szczęk, bo na tym polega to ćwiczenie, żeby te szerokości szczęk łatwo się zmieniały. Zaznaczamy ten element, próbujemy go przesunąć i widzimy, że oddziałowuje to praktycznie na cały klucz. Te wiązania, które już wykonaliśmy, pozwoliły nam nie rozdzielać tego na osobne elementy, tylko jest to traktowane jako jeden obiekt. Escape'em to odznaczamy, bo w tym momencie nie jestem w stanie zmienić szerokości szczęk. Mógłbym to spróbować zrobić, chwytając może za inny uchwyt, na przykład za taki. No i teraz ta szerokość szczęk widzimy, że nie zmienia mi się, cały czas jest taka sama i co więcej, ten mały łuk niestety się przemieszcza, a ja bym chciał, żeby ten mały łuk pozostał cały czas w tym samym miejscu. No może nie dosłownie cały czas w tym samym miejscu, ale chciałbym zablokować pozycję jego środka. Escape'em z tego wychodzimy, jeszcze raz escape'em. Żeby zablokować pozycję jakiegoś obiektu, to możemy do tego użyć tej kłódki, którą znajdziemy w wiązaniach geometrycznych. To jest polecenie ustalenie. Klikamy na to i ta funkcja pozwoli mi zablokować pozycję pewnego obiektu. Nie całego obiektu, a konkretnie jakiegoś wybranego punktu. I dojeżdżamy teraz do tego łuku. Proszę zobaczyć, że mogę zablokować pozycję tego łuku względem samego środka, czyli środek tego łuku zawsze pozostanie w tym samym miejscu, ale łuk będzie mógł się obracać wokół tego środka. Mogę zablokować na przykład koniec tego łuku, czyli łuk będzie mógł zmieniać swoją długość, zmieniać swój promień, ale zawsze punkt końcowy łuku będzie w tym miejscu, które jest teraz oznaczone tym czerwonym X-em z okręgiem. I ja bym chciał to zablokować powiedzmy w samym środku tego łuku. Nie chodzi mi o centrum, tylko o środek długości, czyli w taki sposób jak teraz to zaznaczamy. Klikamy lewy przycisk myszy i teraz ten łuk jest już zablokowany. Sprawdźmy, jak to się sprawdzi. Klikamy na tę linię i próbujemy ją wyedytować, żeby zmienić szerokość szczęki. Jak widzimy, ten łuk jest zablokowany przez ten punkt środkowy i on już się nie przesunie w inne miejsce. No fajnie, escape'em to odznaczymy i spróbujemy zmienić szerokość szczęki. Jak widzimy, dalej tej szerokości szczęki zmienić nie możemy. A dlaczego? No na przykład dlatego, że te szczęki muszą mieć linie równoległe do siebie, czyli konkretnie ta zaznaczona linia oraz ta, one powinny być równoległe, ale w tym momencie, jak próbuję to edytować, no to widzimy, że nie są równoległe, bo przy każdej zmianie ten kąt im się zmienia. I musimy nadać im pewien parametr, konkretnie równoległości. Escape'em wychodzimy i zaznaczamy odpowiednią ikonkę, kolejną, którą poznajemy. To jest opcja wiązania równoległy. Klikamy na to i zaznaczamy po prostu, że ta linia oraz ta linia muszą być do siebie równoległe. Pojawiły się do tego odpowiednie ikonki, jedna jest tutaj, druga tutaj. I teraz spróbujmy to jeszcze raz wyedytować. Za pomocą na przykład tego uchwytu. Widzimy, że działa to w ten sposób. Już mamy te szczęki cały czas równoległe. Escape'em odznaczmy, a jak zaznaczymy ten uchwyt, widzimy, że dalej te szczęki są równoległe i zablokowana jest pozycja środkowa małego łuku. Escape'em wychodzimy i niestety będziemy musieli dodać jeszcze kilka parametrów, żeby to zadziałało poprawnie. Czyli żebyśmy mogli szybko, sprawnie zmienić tę szerokość szczęk w razie potrzeby. Escape'em odznaczam to, co mam zaznaczone. Jeżeli zaznaczymy linię wyznaczającą tę szczękę, to podczas edycji tej linii widzimy, że ten duży łuk mi się przemieszcza, a ja bym wolał, żeby ten duży łuk pozostał cały czas w swojej pozycji. Wiecie Państwo, jak to zrobić? Myślę, że się już Państwo domyślacie. Odznaczę te obiekty jeszcze raz. Wybieramy ponownie opcję kłódki. Kłódka, czyli to jest to ustalenie, blokowanie pewnej pozycji. Zaznaczmy to na dużym łuku. Pamiętajmy, że na takim łuku możemy to zaznaczyć w kilku miejscach. Może to być na przykład na końcu łuku, przy czym tego bym nie chciał, bo ja będę zmieniał szerokość tych szczęk. Jeżeli ten punkt byłby zablokowany, to tej szerokości zmienić bym fizycznie nie mógł. Dlatego tego punktu ani też tego nie zaznaczamy. Wybieramy sobie na przykład punkt leżący w środku tego dużego łuku. Klikamy lewy przycisk myszy i ta blokada już tutaj jest. Tylko że ta jedna blokada nam nie wystarczy. Spróbujmy teraz zmienić szerokość szczęki. Zmieniamy i widzimy, że duży łuk cały czas się edytuje, a ja bym chciał, żeby on nie zmieniał swojego promienia, nie zmieniał swojej pozycji.
Zatem wychodzimy z tego zaznaczenia i jeszcze raz wybieramy ustalenie, czyli to blokowanie i wcześniej zablokowałem to w połowie łuku, w połowie długości, a teraz chciałbym zablokować to jeszcze w centrum samego łuku, czyli w tym miejscu, gdzie teraz pokazuje mi się ten czerwony znacznik X oraz okrąg. Klikamy na to lewym przyciskiem myszy i ten łuk został podwójnie zablokowany. Jeżeli najedziemy na taki znacznik, który się pojawił przy tym łuku, to zobaczymy, gdzie ta blokada jest. Najeżdżam na jedną kłódkę i czerwony X widzę w środku tego łuku. Klikam jeszcze raz i widzę w środku długości tego łuku. Więc po najechaniu na takie znaczniki jesteśmy w stanie zobaczyć, do czego to zostało tak naprawdę przypisane. I teraz spróbujmy jeszcze raz zmienić szerokość tej szczęki. Zaznaczamy, próbujemy edytować i teraz wychodzi nam już wszystko właściwie fajnie. Jesteśmy w stanie zmienić szerokość szczęki. Nie wpływa to w żaden sposób na pozostałe elementy negatywnie, czyli nic nam się tutaj nie psuje. Mamy jedynie edycję dużego łuku, że on jest wydłużany, albo też może być skrócony. I mamy też edycję małego łuku, bo on też odpowiednio się wydłuża, skraca. No i przy tym małym łuku jeszcze zmienia się sam promień, co za chwilkę też postaramy się naprawić. Escape'em z tego wyjdźmy, jeszcze raz escape'em i spróbujmy teraz nadać konkretną szerokość tych szczęk, bo na ten moment jesteśmy w stanie to zrobić tak trochę na oko, a ja bym chciał wpisywać konkretnie, tak jak mieliśmy to w kluczu nieco niżej, zmienialiśmy sobie tam 8.1 na 9.1, czy można też na 7.1 i spróbujmy to teraz zrobić. Zatem, żeby to zrobić, musimy przejść do wiązania wymiarowego i tutaj wybieramy po prostu wymiar wyrównany. No, wymiar to złe słowo, to jest wiązanie wyrównane, to nie jest to samo co wymiar. Klikamy na to, a następnie program pyta nas o określenie punktów ograniczenia, czyli jak ten wymiar miałby przebiegać. Dojeżdżamy do środka tej linii, bo wymiar też może być ciągnięty od tej linii, wiadomo, od tego punktu lub od środkowego. To ja chcę na przykład od środkowego i dojeżdżam do środkowego punktu linii po drugiej stronie. Klikamy i wymiar został dodany. Ja go wklejam od razu w tym samym miejscu. To podobnie jak wymiar się robi, czyli jesteśmy w stanie zmieniać te parametry. I teraz klikam w dowolne miejsce na rysunku, żeby ten wymiar został zapisany. Jak widzimy, jest tutaj wymiar D2, który obecnie wynosi 8,1. D2 jest dlatego, że D1 było już użyte w tym kluczu niżej. Także to będzie się automatycznie później nazywać. Tak samo później te promienie. Mamy na przykład promień 1 równy 6. To też byłoby, że promień 2 równy ileś tam i tak dalej. No dobra, czyli mamy D2 równe 8,1. Spróbujmy teraz zmienić tę wartość. Klikamy 2 razy na ten wymiar, na to wiązanie wymiarowe i zmieniamy zawartość. Powiedzmy, że wpiszę tutaj na przykład 9.1. Wpisujemy 9.1 i zatwierdzamy to spacją lub enterem. W tym momencie widzimy, że te szczęki nam się rozszerzyły. Escape'em wyjdę z tego polecenia i chciałbym kliknąć Ctrl+Z, żeby cofnąć. Ctrl+Y ponawiam, Ctrl+Z cofam. Nie wiem, czy Państwo to widzicie, ale promień małego łuku się tutaj zmienia. Raz jest większy, raz jest mniejszy, w zależności od tego, jak to będę edytował. A chciałbym, żeby ten promień nie zmieniał mi się. I możemy to zrobić właśnie poprzez dodanie jeszcze wiązania promienia. Kliknijmy zatem na to polecenie. Mamy wiązanie promień, klikamy. Program pyta mnie, wybierz kąt lub okrąg. Zaznaczam zatem mój łuk. I teraz określamy ten kąt. Ja ten opis dam po lewej stronie, żeby mi nie zasłaniał samego klucza, czyli dociągam powiedzmy do tego miejsca. Widzimy, że ten promień obecnie wynosi 6 jednostek. Klikam w dowolne miejsce poza tym wymiarem, żeby to zaakceptować. I teraz spróbujmy jeszcze raz zmienić ten rozstaw szczęki, czyli klikamy 2 razy na ten wymiar i wpisujemy tutaj wartość na przykład 9.1. Zatwierdzam to enterem. Escape'em wychodzę z tego polecenia i znowu będę klikał Ctrl+Z, Ctrl+Y na przemian. Ctrl+Z cofamy, Ctrl+Y ponawiamy. Jak widzimy, promień tego okręgu już mi się nie zmienia. I tak właśnie chciałem, żeby było. Zatem w ten sposób, przy użyciu kilku wiązań, jesteśmy w stanie stworzyć klucz płaski, a temu kluczowi płaskiemu jesteśmy w stanie zmienić rozstaw szczęk za pomocą kilku kliknięć. Nie musimy tutaj edytować każdego elementu osobno, bo gdybyśmy nie mieli tego zrobionego za pomocą tych narzędzi wiązania, to musielibyśmy robić to ręcznie i wyglądałoby to mniej więcej tak, że zaznaczam tę linię, odsuwam ją powiedzmy tam o 1 jednostkę, tę linię odsuwam o 1 jednostkę. Odpowiednio musiałbym też to wydłużać, na przykład tę linię i tę linię musiałbym wydłużyć powiedzmy w taki sposób, bez zmiany kąta, co też nie jest takie proste. Musiałbym sobie włączyć odpowiedni uchwyt do tego, konkretny punkt charakterystyczny. No zajęłoby to dużo czasu,
a jeżeli stworzyliśmy to naszym sposobem, to zmiana tego rozstawu szczęk to jest dosłownie kilka kliknięć. Zatem w tym filmie nauczyliśmy się, jak korzystać z wiązania pokrywania. Dodatkowo użyliśmy także ustalania i to kilka razy. Użyliśmy również opcji równoległości. Wiemy też, że te opcje mogą być stosowane pojedynczo dla jakichś punktów, ale możemy też to stosować dla wielu naraz. Robiliśmy to właśnie z tym wiązaniem pokrywanie, żeby pokrywało nam się to w wielu miejscach na tym rysunku, a nie żeby trzeba było to zaznaczać krok po kroku. Użyliśmy także wiązania wymiarowego, nawet dwóch. Był wymiar wyrównany oraz wymiar promienia. I w tym ćwiczeniu to już tyle. Zapraszam Państwa na następny, gdzie będziemy poznawać kolejne sposoby na wiązanie obiektów w rysunku.